Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym filmie. Z tego jednego filmu powstaną dwa odcinki ze względu na to, że jak pamiętacie, jakiś czas temu czyściłem układ dolotowy bez kolektora dolotowego. Kolektor dolotowy czyściłem zaraz po zakupie auta osobno, z czego też mieliście film, oraz zaślepiałem EGR-a ze względu na to, że mgiełka olejowa, która dociera do naszego kolektora ssącego dolotowego, jak zwał, tak zwał, w połączeniu ze spalinami, które wpadają do naszego kolektora za pomocą EGR-a, tworzy w nim nagar, zwężając te kanały, które dostarczają powietrze do komory spalania. W efekcie auto potrafi stracić dość sporo mocy. Po takim czyszczeniu właśnie kolektora zazwyczaj ta moc wraca. Ze względu na to, że ile się dało, tyle ten kolektor wyczyściłem. Chciałbym zobaczyć, czy tego nagaru przybyło, czy go nie przybyło. Też jestem ciekaw, czy faktycznie ten nagar tam przybywa lub nie. To znaczy, może inaczej. Ja wiem, co tam się dzieje, ale muszę Wam pokazać na żywym organizmie, że jednak tego EGR-a warto jest zaślepić. Dodatkowo wiele pytań dostaję o klapki w kolektorze dolotowym. Co prawda, mój kolektor dolotowy klapki ma już usunięte, więc zrobię dla Was osobny film. Jak już ten kolektor będę miał zdemontowany właśnie podczas dzisiejszego demontażu, aby palcem krok po kroku powiedzieć Wam, dlaczego te klapki warto zdemontować oraz jak to zrobić. Więc co? Lecimy, działamy. Dobra, więc tak. Demontaż kolektora dolotowego w BMW. Nic bardziej prostego. Odkręcamy sobie opaskę, aby cofnąć rurkę z EGR-a. Rura dolotowa zostaje zdjęta, odpinamy kostkę od klapy gaszącej, wyciągamy tutaj czujnik lub po prostu odpinamy od niego kostkę, demontujemy sobie tą część podszybia i odkręcamy tutaj wszystkie te śrubki oraz śrubki, które są tutaj w tych otworach. I kolektor bez problemu powinien nam zejść. Aha, jeszcze jedno, odkręcamy sobie rurkę, która tutaj trzyma nam bagnet. I to tyle. Więc co, u mnie już na niejednym filmie było pokazane, jak kolektor dolotowy demontować, więc nie ma tutaj co ględzić. Ja biorę się za robotę i włączamy przyspieszone tempo.
Dobra, i tak jak widzicie, to co zostało wyczyszczone jest wyczyszczone, nic tu dodatkowo nie przybyło w tym kolektorze. Ja Wam jeszcze tutaj te wszystkie kanały ogram. Tego nagaru jest tyle co było, no bo ja nie doczyściłem do końca tego kolektora, więc tak jak widzicie, nie wygląda to w żadnym wypadku źle. Nawet nie widać tutaj w środku, żeby było to jakoś strasznie mokre, żeby gdzieś tam olej dostawał się od odmy. Do tego także wygląda to bardzo przyzwoicie. Ja skoro już ten kolektor zdemontowałem, zaleję sobie go płynem do mycia silników, potem wszystko spuszczę, przepukam sobie zmywaczem hamulcowym, tak aby jeszcze lepiej go doczyścić i myślę, że spokojnie możemy montować to z powrotem. Dobra, ja tak jak wiecie zaślepiłem tego EGR-a, bo Wam przed chwilą o tym mówiłem, ale tutaj oglądając kolektor jeszcze jest bardzo fajna rzecz do pokazania. Zobaczcie, ja Wam tu przyświecę, jak wygląda w środku EGR. Widzicie, on jest czysty, świeci się, czyli nie działa, znaczy on działa, otwiera się i zamyka, ale nie wpuszcza spalin do środka. Czyli jak widzicie, cały te złe spaliny, które tworzą nam nagar, nie wpadają do kolektora. Więc ja sobie ten kolektor w tym momencie jeszcze zaleję płynem, który część tego nagaru mi rozpuści, cały go przepukam i montuję z powrotem. Także macie najlepszy dowód na to, że nic z tego nagaru nie przybyło. Tak jak było po wyczyszczeniu, tak jest do chwili obecnej. I tyle. I to jest bardzo duży plus, jeżeli chodzi o układ zasilania w powietrze, bo musimy dbać o to, aby jak najwięcej tego powietrza wpadało właśnie do komory spalania. Dobra, ja jeszcze tutaj mam trochę upaćkane, więc najpierw umyję sobie z zewnątrz tutaj to, co bym chciał, aby było ładne i czyste. Dosłownie na chwilę to zostawię, wezmę sobie pędzelek, aby to fajnie wyczyścić. Do tych tutaj kanałów do środka zrobiłem sobie taką szczotkę. Była to szczotka tak zagięta do mycia felk, ale ja sobie ją rozciąłem i myślę, że bardzo fajnie jeszcze uda mi się tą szczotką przeczyścić tutaj te kanały, ale to za chwilę. Ten brud, który jest tutaj, sobie ruszę, aby było ładnie czysto, bo szkoda by było zakładać to z powrotem w takim stanie jaki jest. Myślę, że zawsze jak jest okazja, warto to przeczyścić, niech to jakoś tam wygląda. Dobra, ja zawsze do spłukiwania tych dość żrących środków używam zmywacza silikonowego, hamulcowego. Oczywiście, jak widzicie, świetnie daje radę, fajnie to spłukuje razem z tym brudem. Mamy tutaj niewielkie, bo niewielkie, ale zawsze jakieś tam ciśnienie. Więc jak widzicie, chwila, moment i po zabawie. Jeszcze tutaj sobie psiknę. Niech to mi też wyleci, co powinno. I teraz tak, na parę minut ja sobie tutaj spryskam wszystkie te kanały. To co prawda, aby ten cały nagar, który jest w środku, usunąć, trzeba by było to spryskać i zostawić na dość długi czas. Najlepiej cały taki kolektor zamoczyć, żeby to wszystko się rozpuściło i puściło. No ale myślę, że lepsze to niż nic, skoro już mamy ten kolektor na wierzchu. Na pewno taki zabieg w żaden sposób nam tutaj nie zaszkodzi.
No jak możecie zobaczyć, co mi się tutaj z tego kolektora wylało, no to jest grubo, no. Zawsze tego nagaru tam będzie, chyba że już faktycznie no, jakimś sposobem wymienicie kolektor na nowy w momencie, kiedy macie zaślepionego EGR-a. Jeżeli ten EGR nie jest zaślepiony, no to niestety, ale potem, jeżeli takie auto na takim kolektorze pojeździ, no to ten nagar w całości jest bardzo ciężko usunąć. I tak jak widzicie, jak dacie jakiś środek, nawet ostrą chemię do mycia silników, no to jakby nie było, jednak zawsze coś z tego kolektora tam nam wyleci. Dlatego mam nadzieję, że chyba nie muszę nikogo przekonywać, że takie czyszczenie naprawdę ma sens. Dobra, moi drodzy, jak mogliście zobaczyć, zaślepienie EGR-a, o którym bardzo często Wam mówię, zdało egzamin. Jest to dość skuteczny sposób, daje radę po wyczyszczeniu EGR-a, po wyczyszczeniu kolektora, bo on sobie właśnie mi tutaj z boku schnie, tego nagaru nie przybywa, bo jak wiadomo, żeby w silniku zrobił się nagar, potrzebne są spaliny, te osady ze spalin, plus do tego tam mgiełka olejowa, to się osadza, tworząc nam ten twardy właśnie nagar, bo do tego jeszcze dochodzi temperatura. Jeżeli macie zaślepionego EGR-a, nawet odma Wam trochę oleju puści, ten nagar Wam się w tym kolektorze nie zrobi. Więc silnik, jakby nie było, dostaje większą ilość powietrza i to dla niego jest bardzo korzystne. Ja jeszcze chwilę poczekam, niech sobie na spokojnie ten mój kolektor doschnie, wszystko poskładam, już z samym składaniem nie będę Was zanudzał, bo jak wiadomo, jak się rozłożyło, tak trzeba poskładać. Więc tak, jeżeli Wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!